Cześć. Nie ma jeszcze 5 rano, a na przełęczy Krowiarki jest po prostu koszmarnie tłoczno. Nie spodziewałem się, że na ten wschód słońca wyrusza aż taka grupa turystów. No ale ruszam i ja 14 dzień mojego przejścia głównego szlaku beskidzkiego. Pora na Babią Górę. Bardzo dużo sobie obiecuję po dzisiejszym etapie. Przede wszystkim chcę zobaczyć Tatry wreszcie. Poprzednie 4 dni nie były szczęśliwe pod tym względem. I na Radziejowej, i na Lubaniu, i na Turbaczu, i nawet wczoraj w paśmie Policy chowały się pod chmurami. Dzisiaj, co by się nie działo, chcę zobaczyć Tatry. Pomysł ze wschodem słońca z góry odrzuciłem. Z miejsca, w którym nocowałem, musiałbym wstać no pewnie o 2. Nie, o 2 musiałbym wyruszyć. Mając 400 km w nogach, z góry odrzuciłem ten pomysł. Ale i tak powinno być ładnie. Gdzieś pewnie po 7 powinienem dotrzeć na szczyt. A po drodze i tak nie brakuje przecież widokowych miejsc. A pierwsze z nich to Sokolica. Właśnie teraz tam podchodzę. No i pięknie, słońce powoli wpada już do lasu. Moje ulubione klimaty. No rewelacja. Dotarłem na Sokolicę. Przepiękne widoki, bo to światło maluje zbocza. Sokolica w zasadzie jest pierwszym szczytem, licząc od wschodu, w drodze na szczyt Babiej Góry. Chociaż szczyt to może dużo powiedziane, bo Sokolica jest bardziej taką platformą. I nazwana została dlatego, że w XIX wieku gniazdował tutaj ptak. Był to orzeł przedni, ale miejscowa ludność o tym nie wiedziała. Myślała, że to sokół. Więc jest Sokolica. Patrzcie tylko. Lecę dalej. Może uda się jeszcze wykorzystać te kilkadziesiąt minut ładnego światła. Zbliżam się do mojego ulubionego szczytu w masywie Babiej Góry, czyli do Gówniaka. Nazwa ciekawa, przyznajcie, i pewnie wiele osób zastanawia się, dlaczego akurat Gówniak. To zdradza alternatywne określenie tego szczytu, czyli Wołowe Skałki, bo te podszczytowe fragmenty Babiej Góry otwarte służyły w przeszłości do wypasu wołów, które spędzano tutaj w okolice właśnie tych skał. Tam, gdzie dużo zwierząt, tam dużo odchodów, stąd właśnie nazwa. Pewnie sami zauważyliście, ale oczywiście Tatr nie widać. 5. dzień z rzędu, tak więc poddaję się. Koniec. Rzucam całe to chodzenie po górach i nie wiem, będę sadził marchew, cokolwiek. Swoją drogą to bardzo ładny punkt widokowy. No i powiem wam, że czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Myślę, że mniej więcej 100, może 150 osób było na tym wschodzie słońca. Musiałem uważać na podejściu, żeby się tutaj mijać z tymi wszystkimi osobami. No ale już wiem dzięki temu, że w niedzielę na wschód słońca, na Babią Górę przenigdy absolutnie się nie wybiorę. Pewnie wolałbym jakieś bardziej kameralne miejsce.
No a do wierzchołka pozostało mi kilkanaście minut i w sumie tak się dobrze złożyło, bo kto był na wschodzie, powoli już schodzi, a w tych wchodzących jest raptem garstka, więc może na szczycie będzie tak trochę spokojniej. Szczytu pewnie pozostało już kilka minut. Tutaj zawsze jest sporo takich garbików, które udają ten właściwy wierzchołek, ale wydaje się, że to chyba ten. No i może jak oglądaliście poprzednie odcinki albo sami chodzicie dużo po Beskidach, to zauważyliście, że Babia Góra wyróżnia się na tle innych mijanych przeze mnie szczytów. W poprzednich odcinkach, jak wszedłem do lasu, to w zasadzie nim szedłem. Czasami trafiła się jakaś widokowa hala, która była dziełem człowieka. Nieco inaczej było też w Bieszczadach, gdzie zaraz po wyjściu z lasu znajdowały się połoniny. A tutaj tych pięter roślinności jest aż 5. Nie będę wam tutaj nudził. Jest na przykład Regiel Górny, ten ze świerkami. Kiedy jak podchodziłem, to tak ładnie słońce wpadało między drzewa. Jest też piętro kosodrzewiny. To jest całkowita nowość w Beskidach do tej pory. No i jest piętro hal, ale naturalnych. One powstały naturalnie, po prostu jest tu już na tyle wysoko, jest tak surowy klimat, że drzewa nie są w stanie rosnąć. To stworzyła natura, nie człowiek. W Gorcach na przykład, w Beskidzie Sądeckim, hale były przygotowywane pod wypas właśnie przez ludzi. Tutaj powstały samoczynnie. No ale nie ma się co dziwić, bo Babia Góra, najwyższy punkt tego głównego szlaku beskidzkiego, którym przemierzam, i najwyższa góra znajdująca się poza Tatrami, jeśli chodzi o Polskę, czyli 1725 metrów. No a że jest to taki wybitny, samotny masyw, to zwana jest też niekiedy matką niepogód, bo wieje tutaj koszmarnie, ale dzisiaj bardzo ładnie, a ten wiatr też taki raczej znośny. Więc idę pooglądać trochę widoków ze szczytu, we wszystkich kierunkach poza tym tatrzańskim. No ale niech będzie, no niech będzie. Za to bardzo ładnie widać tam mgły w dolinie, też jest pięknie. Pięknie widać Zawoje, najdłuższą wieś w Polsce, prawie 10 km ma, gdyby tak chcieć ją przejść od początku do końca. No i leży blisko 900 metrów poniżej szczytu Babiej Góry, więc zawsze lubię na nią patrzeć. No dobrze, pora ruszać dalej. Dzisiaj nocuję gdzieś tam na hali miziowej, ale póki co zmierzam do schroniska na Markowych Szczawinach, no i może jakaś kawka. Tatry słabo widoczne, to i tak dzisiaj dużo widać. Oczywiście przede mną jest już masyw Pilska, w jego kierunku będę dzisiaj zmierzał. Tuż przede mną jest mała Babia Góra, ale główny szlak beskidzki ją omija. Gdzieś tam w okolicy też Przełęcz Brona, tam idę. Ale po słowackiej stronie widać wzniesienia w Małej Fatrze, Wielki Chocz. Tam wcześniej po drugiej stronie grzbietu było widać też pasmo Policy, gdzie wędrowałem wczoraj, więc okazji do kręcenia szyją we wszystkich kierunkach tutaj nie brakuje. Miałem teraz taki moment, kiedy mnie w zasadzie zamurowało, bo praktycznie widać już koniec. Jeżeli dobrze patrzę,
tam jest masyw Pilska, tam idę dzisiaj, a później tam w stronę Węgierskiej Górki i widać już masyw Skrzycznego, bo jest charakterystyczny. Szlak nie prowadzi na Skrzyczne, ale ten grzbiet właśnie ciągnie się w lewo w stronę Baraniej Góry, gdzie szlak już wchodzi, no i później prowadzi jeszcze grzbietem, który niknie z tej perspektywy dobre pewnie 20-30 km w kierunku Ustronia. I tam jest meta. 500 km od Wołosatego. Po tych 14 na razie dniach no można już wypatrywać powoli mety wędrówki. Ale niesamowite. A skoro już o widokach, to tam jest Mała Babia Góra, na którą mawia się też Cyl. Zejście zarówno na przełęcz Brona, jak i teraz w stronę schroniska na Markowych Szczawinach jest zaskakująco strome. Trochę się zdziwiłem po tym początkowym takim etapie, gdzie było płasko, widoczki i tak dalej. No i tutaj trzeba trochę uważać. A jeżeli chodzi o przełęcz Brona, to powiem wam ciekawostkę. Tę nazwę wymyślił w 1925 roku Kazimierz Sosnowski. To jest człowiek, którego imię nosi główny szlak beskidzki właśnie. A to słowo to Brona właśnie i ze staropolskiego oznacza ona po prostu bramę. I ta nazwa się upowszechniła, no bo dawniej miejscowa ludność używała po prostu określeń siodło albo siodełko. Że te schroniska nie są budowane bliżej siebie, bo nigdzie bym nie zaszedł, robiąc sobie tak w każdym przerwę na kawę, ale rzeczywiście przerwa dobrze mi zrobiła. No i na razie przynajmniej mogę pożegnać podejścia, bo teraz ścieżka trawersuje zbocze i jest tak dosyć spacerowo. Ale podejść dzisiaj, oj, nie zabraknie, bo cały ten etap to blisko 2100 metrów w pionie i 34 km, więc dosyć konkretnie. Dlatego korzystam, że póki co jest spacerowo. I ostrzeżenie o tym, że zbliżam się do terenu osuwiska. No i chyba chodzi o takie miejsce zwane zerwą cylową. Ciągle aktywne osuwisko, które raz na jakiś czas daje o sobie znać. No i przez zachowanie ostrożności wydaje mi się, że dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego ma na myśli to, żeby przejść to szybko. Bardzo przyjemny jest ten odcinek, aż żałuję, że nie będzie tak trwał do samego końca i zaraz pewnie trzeba będzie znowu się męczyć na podejściach. Wszystko to, co od schroniska na Markowych Szczawinach, które mijałem aż do mety dzisiejszego etapu na hali miziowej, będzie dla mnie nowością. Więc trochę się cieszę, że te jeszcze białe plamy na mojej beskidzkiej mapy będę mógł tutaj pouzupełniać. Ścieżka spacerowa, ten trawers jest bardzo ładny, bo niekiedy te zbocza północne są bardzo strome, więc idzie się tutaj ciekawie. No i będę odkrywał dzisiaj, co ten odcinek ma w sobie jeszcze ciekawego.
minąłem właśnie Fickowe Rozstaje i zawsze zastanawiają mnie te nazwy, skąd one tak naprawdę się wzięły. Trochę łatwiej jest, wydaje mi się, w Tatrach, bo tam można strzelać, że nazwa jakiegoś miejsca pochodzi albo od osoby, która pierwsza zdobyła górę, albo przeszła jakąś drogę, albo od nieszczęśnika, który próbował to zrobić, ale w trakcie zginął. Tutaj w Beskidach na szczęście ta historia ma bardziej pozytywny wydźwięk, bo Fickowe Rozstaje od Jana Fitzka, który to był leśniczym zasłużonym właśnie dla tych stron. I on był jednym z gorących orędowników budowy schroniska na Markowych Szczawinach właśnie. Od wczoraj strasznie interesuje mnie kwestia tabliczek z nazwami szczytów w Beskidzie Żywieckim, bo ich po prostu nie ma. Są takie karteczki. I się zastanawiam, czy jest jakiś powód. Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzu. Postaram się to sam też sprawdzić. Może ta na Babiej Górze była tak kosztowna, że już nie wystarczyło. No pozostałe nie mam pojęcia i strasznie mnie to teraz interesuje. Zaczynam się niepokoić. Już chwilę temu wyszedłem z Babiogórskiego Parku Narodowego i ta ścieżka cały czas sobie tak trawersuje i jednostajnie, ale jednak sprowadza niżej. A na liczniku przewyższeń ciągle prawie 1200 metrów. I zaczynam się zastanawiać, gdzie one są? Im dłużej ten moment jest odwlekany, tym pewnie będą one konkretniejsze. Chociaż kto wie, może się rozłożą tak przyjemnie na dosyć dłuższym dystansie. No strasznie mnie to interesuje teraz. I nie podoba mi się ten fragment, kiedy cały czas idzie się w dół, bo mam świadomość, że to się zaraz skończy. Sam szczyt Mędralowej jest całkowicie zalesiony, ale dosłownie kawałeczek dalej jest ta piękna, otwarta hala, z której naprawdę sporo widać. Widzę, że jest też taki dosyć zadbany szałasik, gdzie można pewnie przeczekać jakąś niepogodę. No bardzo ładny jest ten odcinek, a jeszcze jakoś nie zmordowały mnie te dzisiejsze podejścia. Okazało się Pilsko i położona poniżej szczytu hala miziowa, gdzie dzisiaj nocuję. No i kiedy zerkałem w tamtym kierunku ze szczytu Babiej Góry, to wydawało się to strasznie odległe, takie wręcz nieosiągalne, a tu widzę, że trochę czasu minęło i jest już bliżej. Co nie znaczy, że blisko, dalej kawał drogi. Czuję się trochę jak odkrywca, bo już wiem, skąd się te wszystkie przewyższenia wezmą pozostałe. Otóż szlak prowadzi przez nisko położone przełęcze, niekiedy bardzo nisko, no i stąd trzeba będzie tę wysokość odrabiać dosyć mocno. Taka ta zagadka. Nie powiem, żeby mnie to jakoś specjalnie cieszyło, ale jestem w górach, także nie dziwi mnie to też. No, jestem gotowy do kolejnych zmagań. Odwiedziłem jeszcze bazę namiotową Głuchaczki, prowadzoną przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Dostałem nie tylko wodę, ale i pyszną herbatkę.
Tak więc jestem gotowy na to, co mnie czeka dalej, a czeka mnie podejście. Pora odrabiać tę wysokość, bo Buchaczki trochę ponad 800 metrów nad poziomem morza. Jaworzyna, na którą wychodzę, chyba 1048, czyli 200 metrów w pionie. I nie ostatnie dzisiaj. No i nie było tak źle, jak wydawało mi się po 2 początkowych fragmentach, które nieco napędziły mi stracha, a cały ten wysiłek tylko po to, żeby tę wysokość oddać, przynajmniej na jakiś czas. Do kolejnego wzniesienia, potem kolejnego, a później wielkiego finału, czyli podejścia na halę miziową, bo to tam dobrych kilkaset metrów w pionie trzeba zmordować. Po drodze minąłem jeszcze bazę na Jaworzynie, ale tam już nie zaglądałem. No i tak licząc te bazy od początku przejścia, wcześniej jeszcze Lubań, Regietów i oczywiście Wisłoczek, to rzeczywiście jest sporo miejsc, gdzie w czasie głównego szlaku beskidzkiego można przenocować w takich warunkach i wcale nie trzeba mieć do tego własnego namiotu. Wystarczy jakiś mały śpiwór i wtedy można wpakować się do takiego dużego namiotu bazowego. To jest wygodne, jeżeli nie potrzebujecie codziennie ładować aparatu, sprzętu i tak dalej. No bo też stwarza więcej możliwości noclegu, a przede wszystkim bardzo mocno ratuje budżet takiego przejścia. Więc wystarczy śpiwór wpakować do plecaka, no i wtedy rzeczywiście tych miejsc noclegowych jest więcej. Pewnie trochę swobodniej też planować wtedy dzienne odcinki. Nie trzeba kombinować, tak jak ja teraz. To jeszcze nie jest ostateczne do góry, bo dosłownie za chwilę znowu będzie w dół. Kolejny szczyt zdobyty, także śmiało można ruszać w dół, a potem znowu do góry. Nie zgadniecie, ale znowu podejście, też jeszcze nie to właściwe. Stamtąd przyszedłem, z Babiej Góry właśnie. No dobra, dawać mi te podejścia, tylko nie wszystkie naraz, żebym na jakieś 2 razy nie wszedł. A tak zupełnie poważnie mówiąc, to dotarłem na przełęcze glinne, mniej więcej 800 z haczykiem metrów nad poziomem morza. Schronisko na hali miziowej 1270. Dużo. Nie wiem, czy to jest motywujące, na zasadzie jeszcze tylko to podejście i nocleg, czy raczej jeszcze to podejście i nocleg. No ale zobaczymy, może będzie coś widać. Gdyby nie te dotychczasowe 30 km i blisko 1800 metrów w pionie, to powiedziałbym, że nie takie złe to podejście. Ale teraz pewnie męczy wszystko. Ale rzeczywiście strome jest w tych etapach z kamieniami. Zrobiłem kilka klipów. Tak, w miarę sprawnie nabiera się wysokości, chociaż moje postrzeganie nachylenia terenu może być trochę skrzywione przez te wszystkie dotychczasowe kilometry, zwłaszcza przez te podejścia o Beskidzie Niskim. Kolanin będzie mi się śnił długo. Miałem też mówić, że nic nie widać, bo to prawda i że las nieciekawy,
ale tutaj zrobił się taki dosyć przyjemny. No i to chyba tyle. Dotarłem do schroniska na Hali Miziowej. Widoki jakieś są, ale to lepsze. Pewnie trzeba by było podejść na Pilsko, a gdybym to zrobił, to GoPro musiałby mnie tam odrywać od trawy. Mija kolejny, 5. już dzień bez ładnego widoku na Tatry. Jutro ostatnia okazja dla osób ze średnim wzrokiem i bez okularów. Bo w Beskidzie Śląskim, w kierunku którego będę jutro już szedł, one są trochę dalej i pewnie miałbym kłopot, żeby je dostrzec. Tak więc pora na jakiś obiad, kawę, trochę widoków. Może będzie mi się chciało tutaj jeszcze przed zachodem zaglądnąć. No i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się dobrze, do zobaczenia.